Pamiętasz czasy, kiedy grało się w WoDBO? Ta legendarna gra wraca silniejsza niż kiedykolwiek. WoDBO to fanowskie MMORPG 2D w świecie Dragon Balla, rozwijane już od prawie 20 lat. Nowe aktualizacje, dynamiczne PvP, transformacje i aktywna społeczność graczy. Wbij na wodbo.net i wróć do świata, który wychował prawdziwych wojowników Z. Sezon drugi nowej wersji już 6 marca. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho. Śnieg za oknem nie może się zdecydować, czy się stopić, czy się nie roztapiać i tak raz jest, raz go nie ma. I ja już kupiłem sobie kask na rower i już myślałem, dobra, będą odmrożenia i będzie można w końcu pojeździć, chwilę później śnieg znowu spada, więc generalnie nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Jestem trochę rozdarty. Zresztą dużo rzeczy się ostatnio w moim życiu dzieje, które sprawiają, że jestem rozdarty. Ostatnio sąsiedzi z góry zalali nam łazienkę, nie aż tak bardzo, ale okazało się, że trzeba nam w naszej łazience zrobić dziurę w ścianie, żeby naprawić ich rurę. Więc generalnie wygląda to tak, jakby u nas był remont, podczas kiedy u nas jest wszystko ok. Ale z drugiej strony wygląda na to, że sprawa została załatwiona, więc to jest pozytywny aspekt tego wszystkiego. Kolejnym negatywnym aspektem obecnych moich dni jest to, że Marcia jest na kilkudniowym wyjeździe, więc pozostały mi tylko A na druku nie ma z tej strony, to może pokażę wam tak. Więc pozostały mi tylko skarpetki z napisem kocham moją dziewczynę. Bo jeszcze nigdy nie występowałem w tej pozycji na odcinku. Spokojnie, nie jesteście na niebieskiej platformie, na której płaci się za pokazywanie takich rzeczy. Generalnie ja nie mam problemu z pokazywaniem skarpetek ze względu na to, że jak ktoś sobie zrobi zdjęcie moich stóp i powiesi je sobie nad łóżkiem, cóż, nie będę przepraszał za to, że jestem piękny. Żartuję. Witam was w kolejnym odcinku Koku. Tak się składa, że mam przed sobą kilka pytań, więc może nie powinienem zaczynać takimi głupotami, tylko od razu przejść do tematu, ale nie byłbym sobą. Little Albedo Girl. Hejka Adacho, cześć. Mnie zastanawia, czemu tak właściwie sporo bogów zniszczenia traktowało swoich kajoshinów jak takich niechcianych przybocznych. Wydaje mi się, że ta relacja powinna polegać na dużo większej współpracy. Szczególnie, że pracą kajoshinów jest nadzór planet, więc de facto to od nich powinien iść cynk, które planety usunąć. Coś w stylu, no elo, Birus, planeta AD4H-57 jest do niczego, zajmij się tym. Buziaczki, uściski, Shin. Myślę, że tutaj można zastosować pewne porównanie, z którym każdy albo przynajmniej większość z nas będzie mogła się utożsamić. No bo podejrzewam, że każdy albo przynajmniej większość z nas chodziła do szkoły i na przykład, nawet nie na lekcjach WF-u, ale na innych przedmiotach, byliśmy czasem dobierani w pary. Czy to do jakichś ćwiczeń na WF-ie, czy to być może do jakichś projektów. I wyobraźcie sobie sytuację, że nauczyciel na siłę każe wam być w parze z kimś, kto na przykład na WF-ie biega od was znacznie wolniej, albo jest słabym siatkarzem i każe wam nauczyciel odbijać z nim piłkę. I wy widzicie, że dwóch waszych ulubionych kolegów, którzy grają dobrze w siatkówkę, są dobrani razem i sobie odbijają, a wy jesteście z takim Alcestem na przykład dobrani do pary i przez to, że ta sytuacja została wam narzucona z góry, to temu biednemu Alcestowi trochę się za to obrywa. Wy lubicie Alcesta, to jest spoko gość, to jest gość, z którym możecie fajnie porozmawiać, fajnie pożartować, no ale on się nie nadaje do gry w siatkówkę. Więc wasza frustracja trochę niesłusznie właśnie się wylewa na tego bogu ducha winnego chłopaka, albo dziewczynę. Myślę, że podobnie jest właśnie z kajoshinami i bogami zniszczenia. Bo widzieliśmy na przykładzie tej chociażby sceny, że Birus i Shin są w stanie pałać do siebie pozytywnymi emocjami, chociaż to było w ferworze emocji, być może potem położyli się spać tego dnia i powiedzieli: kurwa, to było głupie, to. I zasypiają z grymasem zażenowania na swojej twarzy, że jednak to było trochę o jeden krok za daleko. Natomiast życie ustawiło ich w takiej pozycji, że ich egzystencja jest ze sobą ściśle powiązana. Więc Birus jako grymaśny bóg zniszczenia, który docenia silnych przeciwników, prawdopodobnie jest poirytowany faktem, że ktoś taki słaby i niekompetentny z jego punktu widzenia jak Shin jest tak naprawdę warunkiem jego istnienia. Shin musi istnieć, żeby istniał Birus. I mieliśmy już na kilku przykładach, chociażby po sadze Moro mieliśmy taki przykład, albo w sadze Zamasu bodajże. On się denerwował na Shina. A czego Shin jest winny? Shin jest tak naprawdę gościem, który wykonuje swoją robotę, a to, że jest słabszy od Birusa i to, że nie jest w stanie się efektywnie bronić przeciwko
jakimś większym przeciwnikom, to jest fakt, który sprawia, że Bóg zniszczenia, w tym przypadku 7 wszechświata, jest poirytowany. Podejrzewam, że tak wygląda sytuacja też w innych wszechświatach, no ale jeśli spojrzymy na chociażby, nie wiem, pierwszy wszechświat, wydaje mi się, że tam współpraca między jednym a drugim bóstwem działa dobrze, więc nie powiedziałbym, że to jest zasada, natomiast na pewno jest to przypadek, który towarzyszy w wielu wszechświatach. I tak sobie teraz przypomniałem, jak rozmawiałem o rzeczach, które są być może takimi wspomnieniami z dzieciństwa. Nie robię tutaj ani żadnej reklamy, ani żadnej antyreklamy, ale ostatnio naszła mnie taka myśl. Kojarzycie te saszetki pomysł na, albo generalnie takie saszetki z jakimiś tam proszkami, które się potem rozrabia w wodzie i ma się z tego jakiś sos? Ja jak byłem mały, to uważałem, że to jest największy skam na świecie. Dlaczego? Bo nie rozumiałem tego, jak to jest, że mamy saszetkę, na której jest napisane pomysł na zapiekankę z serem i szynką. I ja sobie myślę, czy oni sprzedają przepisy na saszetce, skoro można w książce kucharskiej ten sam przepis znaleźć? Dlaczego oni sprzedają przepisy na przykład za 2 czy 3 złote, skoro ten sam przepis można znaleźć w internecie? Poza tym, jak mam zrobić zapiekankę z serem i szynką, albo na przykład jakiegoś kurczaka w sosie takim i takim, skoro w środku tej saszetki kurczak by się nie zmieścił? I w młodości zastanawiałem się, jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie to kupują? Przecież to jest jawne oszustwo. Jak to jest możliwe, że w tej saszetce jest cały obiad, a nawet jeśli tam jest tylko część obiadu, to czemu oni sprzedają przepis, skoro przepis można znaleźć gdzie indziej? Teraz dopiero wiem, że to tak nie działa, ale to była kolejna rzecz, którą musiałem się podzielić. Przepraszam, tak się składa, że ostatnio robiłem ankietę z programu Moje Zdrowie, więc będę miał darmowe badania. Zobaczcie, w razie czego wam pokażę. Nie pokażę. O, malutka oczywiście już myśli, że ja gdzieś idę. Nigdzie nie idę. Chciałem wam tylko pokazać pojemnik na siki. Myśleliście, że pokażę wam moje wyniki badań. Nie mam jeszcze wyników badań, mogę wam póki co pokazać pojemnik na siki, więc jak wypełniałem tam ankietę, nie było pytań o... Także będą mi tylko badać krew. HXY Retry. Skoro dostaniemy remake remaster DBS, to zastanawia mnie jedno. Jak myślisz, czy wątek trybu destruktora Toppo zostanie wycięty? A może poprawią to wizualnie i zrobią z tego soft teaser Ultra Ego, czyli miękką zapowiedź. Coś w stylu tej niebieskiej poświaty Ubirusa sugerującej Ultra Instinct. Myślę, że jest tutaj kilka rzeczy, na które trzeba na początku spojrzeć. Jeśli remake Dragon Balla Super faktycznie będzie szedł do turnieju mocy włącznie i ściśle będzie wiązał się z mangą, to nie do końca widzę tam przestrzeń na to, żeby w przypadku odwzorowania anime do mangi 1:1 zmieścić tam jakiekolwiek moce Boga Zniszczenia w przypadku Toppo. Bo jeśli spojrzymy na Toppo, na samym początku widzieliśmy go na Zeno Expo, kiedy walczył z Goku i bez pokazywanie jakiejkolwiek aury, po prostu sam Toppo, bez żadnej transformacji, bez żadnego ujawniania swoich technik, pokonał Goku w Super Saiyanie Blue. Nie było tam sugestii, że on korzysta z mocy zniszczenia. Było oczywiście powiedziane, że jest kandydatem na Boga Zniszczenia, dlatego został w pierwszej kolejności przyprowadzony na to spotkanie, ale jeśli spojrzymy chociażby na turniej mocy, to Toppo tam ściąga z siebie koszulkę, aż przypominają mi się te memy, kiedy jest osoba taka z napisem wzmacniające, empowering, i ona nie ma koszulki, a obok jest ktoś, kto też nie ma koszulki, ale jest napis Nimbusie, załóż koszulkę. Chwilę później Toppo zaczął krzyczeć, aż nawet wąs mu się zaczął podnosić i tutaj widzieliśmy jego aurę, tyle że ta aura była czerwona, więc być może to będzie ten moment, o którym anime będzie mogło zahaczyć. Jeszcze do tego zaraz wrócę. Chwilę później widzieliśmy Toppo w żałosnej pozycji, który jest odbijany przez Freezę jak piłeczka z pinballa, wisi na skale. Potem Dyspo próbuje położyć starego pijanego na wersalce, żeby ten już zasnął w spokoju. No a chwilę później podłoga pod nimi się łamie i obaj wypadają za arenę. Także tyle Toppo było, jeśli chodzi o jego moce zniszczenia. Natomiast ten moment, w którym on używa aury, nie wyobrażam sobie, żeby to nie była okazja do tego, żeby nie wrzucić jakiejś wspominki o mocach zniszczenia. Jeśli mielibyśmy zrobić nawet jakąś fuzję między anime a mangą, to mógłby być moment, w którym Toppo faktycznie walczy z Vegetą, tyle że nie włącza jakiejś tam zwykłej czerwonej aury, to nie jest zwykły power-up, tylko faktycznie otacza się aurą Boga Zniszczenia. Oczywiście Vegeta w tamtym momencie nie korzystał z energii zniszczenia, ale biorąc pod uwagę, że Vegeta walczyłby z przeciwnikiem, który korzysta jakkolwiek z energii Boga Zniszczenia, to też mogłoby być miękkie nawiązanie do tego, co wydarza się później w Sadze Granoli, do tego treningu Birusa i Vegety, w zasadzie treningu Vegety pod okiem Birusa. Ale chciałbym też napomknąć o jeszcze jednej rzeczy.
Tempo w mandze, zwłaszcza podczas turnieju mocy, jest bardzo, bardzo szybkie. Przeczytajcie sobie rozdział, w którym Goku pierwszy raz włącza Omen. Tam dosłownie co stronę dzieje się jakaś duża rzecz. Bum, Roshi walczy z Jirenem. Bum, Goku włącza Ultra Instynkt. Bum, Goku traci Ultra Instynkt. Dosłownie to się dzieje na przestrzeni kilku stron, podczas kiedy w anime to byłyby przynajmniej 2 czy 3 odcinki. Więc tempo może będzie, nie chcę użyć słowa naprawione, no bo to by oznaczało, że coś jest zepsute, ale może będzie trochę rozciągnięte. A to da twórcom okazję do tego, żeby nieco więcej znaczenia tego mięsa fabularnego wrzucić do walki Toppo i Vegety. No bo to, że tam Vegeta się wścieka i włącza Blue Evolution, okej, to nie jest aż tak istotne. Ale Toppo, który mógłby wtedy użyć nawet jakiegoś zalążka Ultra Ego, no bo jeśli używa mocy zniszczenia, to być może też moglibyśmy zahaczyć o Ultra Ego. Tylko z drugiej strony to nie miałoby... Inaczej, to mogłoby mieć sens, gdyby to było dobrze napisane, bo Ultra Ego jest techniką, która sprawia, że im bardziej duch bojowy płonie, tym silniejsza się postać staje. Więc jeśli Toppo miałby użyć tej techniki, to znaczy, że Vegeta, pokonując Toppo, nie używając techniki Boga Zniszczenia, tylko zwykłego w cudzysłowie Blue Evolved, pokonałby gościa, który używa Ultra Ego i 2 sagi później Vegeta sam korzystałby z tego Ultra Ego, które nagle byłoby mega silne. Więc pod tym względem to trochę nie ma sensu, ale gdyby Toppo użył zalążka Ultra Ego, gdyby nam pokazał, na czym polega Ultra Ego, w tym momencie przytłaczałby Vegetę, ale okazałoby się, że tak jak w przypadku Omenu Ultra Instynktu, to się nagle wyłącza, bo Toppo nie jest jeszcze przyzwyczajony do tej mocy. Wtedy Vegeta mógłby go pokonać i wtedy mielibyśmy tak, trochę gorzkie zwycięstwo Vegety, bo mielibyśmy pokazane, że Toppo był w stanie przezwyciężyć Vegetę, tylko po prostu w cudzysłowie plecy mu pękły, tak jak wtedy Goku plecy pękły na turnieju mocy, kiedy był już o krok od wyeliminowania Jirena, tylko że po prostu ta moc Ultra Instynktu się wyczerpała, jego ciało tego nie wytrzymało. Ale z drugiej strony, czy mi zależy na tym, żeby Vegeta pokonał Toppo w jakiejś uczciwej walce, epickiej walce, w której on go przezwycięży pod każdym względem? Nie! To już mieliśmy w starym anime Dragon Ball Super. Tutaj wolałbym taką sytuację, w której Toppo pokazuje, że tam coś było jeszcze, że moc Boga Zniszczenia jest czymś, co jest faktycznie, po pierwsze, co istnieje, ale co jest faktycznie krokiem jeszcze dalej, poza tę zwykłą boską ki, którą teraz na turnieju mocy Goku i Vegeta normalnie prezentują. Więc wolałbym takie rozwinięcie i uważam, że jest ku temu okazja, chociaż wtedy odeszlibyśmy od tego oryginalnego skryptu Toriyamy, no bo oczywiście w tamtym momencie Ultra Ego jeszcze nie istniało, więc w skrypcie, tym trzonie historii Akiry Toriyamy, Ultra Ego nie mogło być, więc moglibyśmy ewentualnie tylko graficznie dostać jakąś wzmiankę o tym, w sensie sugestię, że coś tam jeszcze jest, ale to byłaby taka rzecz, która moim zdaniem byłaby zdrowa. Nie byłaby byłaby swego rodzaju retconem, bo znowu byłaby wymysłem wymyślonym przez studio animacji, więc znowu powtarzalibyśmy to, co było w pierwszym anime Dragon Ball Super i z czego ten remake próbuje zrezygnować. Ale w tym sensie, że miałoby to być pewnego rodzaju zapowiedzenie kolejnych wydarzeń, albo drobna po prostu dla nas, dla widzów sugestia, że jest jakaś rzeczywistość mocy, jakaś nieodkryta przestrzeń, do której nasi bohaterowie się mogą zbliżyć, to byłoby pod pewnym względem wartościowe. Więc zostawiam wam ten temat do dyskusji, póki co idę dalej. Dzięki za to pytanie. Mike Dostrowski, cześć Mike. Siema Dacho. Oddychanie ustami podczas snu prowadzi do niedotlenienia organizmu, przewlekłego zmęczenia, chrapania oraz zwiększa ryzyko bezdechu sennego. Stąd pytanie, czy Krillin chrapie. Na początku myślałem, że chodzi o mnie, bo ostatnio mam problemy ze snem. Zawsze rano budzę się... Może nie zawsze. Ostatnio kilka dni już się nie budzę, bo zakręciłem totalnie kaloryfer. Mam trochę zimniej w pokoju, ale jestem pod kołdrą i kocem, ale przez to nie mam takiego suchego powietrza, bo zawsze rano jak wstawałem, to miałem gulę w gardle i też podrażnione gardło i nawet się w nocy przebudzałem przez to, że musiałem po prostu odkaszlnąć, więc teraz już właśnie kwestia zakręconego kaloryfera to zniwelowała. Jak macie jakieś rady tyczące się tego, jak na przykład nie marznąć w nocy, ale jednocześnie nie mieć suchego powietrza. Można na przykład mokry ręcznik dać na kaloryfer albo coś takiego, żeby ta wilgotność się utrzymała.
Takież też próbowałem, ale to czasem to działało, czasem nie, także może macie jakieś specjalne sposoby, nie wiem. Wracając do pytania, tak czy siak. Toriyama kiedyś w wywiadzie i wiem, że za 20 minut prawdopodobnie będę mówił, że Toriyama w wywiadzie mówił czasem głupoty, które można automatycznie, przepraszam, że to powiem, ale wyrzucić do śmietnika, jeśli bierzemy pod uwagę to, co sam autor powiedział w mandze. Więc wywiady Toriyamy to jest taki miecz obosieczny, bo czasem jest argumentem za czymś, co w mandze się nie pojawiło, więc jest swego rodzaju dopowiedzeniem, ale takim pozytywnym dopowiedzeniem, uzupełnieniem to jest lepsze słowo, a z drugiej strony jest czymś, co jak Toriyama wstawał lewą nogą, to się okazywało, że jest totalnym bullshitem, więc w tym przypadku akurat jest tym pozytywnym dodatkiem do historii, w którym okazuje się, że Krillin ma taką przypadłość, taką cechę fizyczną, która pozwala mu oddychać przez skórę, więc to jest akurat dość znana informacja, ale biorąc pod uwagę, że jakby jest to bezpośrednia odpowiedź na to pytanie i Krillin może spać z zamkniętymi ustami, bo oddycha przez skórę, nie martwiłbym się o jego zdrowie. Lepsze pytanie jest takie, czy Krillin może pływać pod wodą bez tradycyjnego oddychania? Czy to oddychanie przez skórę umożliwia mu oddychanie tak jak ryby oddychają za pomocą skrzeli? No bo woda nie wpada mu do organizmu poprzez skórę, a z drugiej strony może jakoś pobierać tlen na przykład. Jakoś... Nie wiem. Może tym o DBZ. Czy będziesz tęsknił za Super Saiyan Blue Kaiokenem w anime, jak go nie będzie? Czy twoim zdaniem są szanse, iż ujrzymy go w przyszłości w mandze? Tamta scena, ten 36 bodajże odcinek anime Dragon Ball Super, jeśli dobrze pamiętam, to był pierwszy odcinek anime, który faktycznie wywołał we mnie takie dość spore emocje, takie Dragon Ballowe emocje bym powiedział, jak oglądałem Dragon Balla Super i myślę, że w dużej części widzów też. Pod tym względem jest to trochę sentymentalny odcinek i w ogóle ten Blue Kaioken jest takim sentymentalnym wzmocnieniem Goku, bo kojarzy się z tym takim fajnym początkiem Dragon Balla Super, który do tamtego momentu miał raczej więcej upadków niż wzlotów. I pod kątem graficznym, i pod kątem fabularnym. Więc trochę będę za tym tęsknił, tak, ale jeśli faktycznie na turnieju Szampy będziemy mieli sytuację fabularnie rozwiniętą tak, jak to było w mandze, to będzie dobre zastąpienie tego wzmocnienia. Wiadomo, to nie będzie nowa transformacja, w zasadzie połączenie techniki i transformacji, nowy power-up, którego Goku będzie mógł gdzieś tam sobie używać, ale w sumie to dobrze. Dragon Ball Super jest serią, która oryginalnie wprowadziła troszkę za dużo osobnych power-upów dla różnych postaci. Jeśli nawet spojrzymy na samego Goku i Vegetę, to w anime Dragon Ball Super, jeśli mielibyśmy wyszczególnić też te formy, które są takimi formami, które nie zostały nazwane, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam są na fanowskiej Wikipedii, o których się trochę mówi, nawet to Saiyan Beyond God, to mamy Goda, mamy Saiyan Beyond God, mamy Blue Kaiokena, mamy Blue Evolution. Jeśli mielibyśmy dodać do tego jeszcze wymasterowane Blue, to bez aury, to jeszcze możemy dodać to, więc tak naprawdę nie powinno to tak wyglądać, że mamy kolejną sagę i kolejną transformację, dlatego cieszę się, że Dragon Ball Super ostatnio, zwłaszcza w przypadku Goku, nie dodaje kolejnych tam Ultra Instynktów 2, tylko kręci się wokół tego Ultra Instynktu i porównałbym to do takiej sytuacji z jakiejś gry RPG, kiedy macie jedną broń i zamiast ulepszać tę jedną broń, żeby ona stała się coraz lepsza, coraz bardziej rozbudowana, cały czas wrzucacie sobie nową do ekwipunku i macie potem 5 różnych broni, z których korzystacie na zmianę, tylko że każda jest na pierwszym levelu. Czy ujrzymy Kaiokena Blue w przyszłości w mandze? Moim zdaniem nie, bo nie ma za bardzo sensu, żeby tego używać. No to nie jest wzmocnienie, które byłoby wyżej niż Ultra Instinct. Kaioken jest oczywiście techniką, która ma ten chaotyczny charakter, więc połączenie tego z Blue pod kątem fabularnym mogło się wybronić, no bo Blue było transformacją, która wymagała dużej kontroli ki, więc mogła ona trochę skontrować, poskromić tego Kaiokena. Oczywiście zakładając, że nałożenie by się pierwotnie udało, no nie? Bo Goku mówił, że jeśli by to się nie udało, no to kopnąłby w tak zwany kalendarz, więc nie sądzę, żeby teraz był moment na to. Natomiast uważam, że samo użycie Kaiokena byłoby czymś, co mogłoby się pojawić w mandze. Mogłoby się pojawić, gdybyśmy na przykład mieli jakiegoś przeciwnika, który, uwaga, mówię to po raz setny, blokuje boskie ki. Mam wrażenie, że jak zaczynałem serię Koku w 2020 roku, bo to było pod koniec 2020 roku, to ja już w tych pierwszych odcinkach mówiłem o tym, że byłoby kiedyś fajnie zobaczyć przeciwnika, który blokuje boską ki. I wtedy Goku miałby SSJ3, no tak, Fanny Daima nie biorę pod uwagę w tej serii, także SSJ3, Vegeta miałby SSJ2 i może na te transformacje nałożyliby Kaiokena.
Miły vibe, pytanie do Koku. W jednym z ostatnich filmów powiedziałeś, że bardzo chciałbyś zobaczyć w remasterze DB Super Goku Blacka ze złotymi włosami, tak jak to było w mandze. Otóż może jestem trochę zbyt głupi, ale nie mów tak, miły vibe. Każdy ma prawo zadawać pytania, nie jesteś głupi. Poza tym to jest zasadne pytanie. Według mnie tej formy nie powinno być. Otóż Goku ma Super Saiyanina ze złotymi włosami, ale używa zwykłej ki śmiertelników. Kiedy włącza boską ki i używa SSJ, to ma niebieskie włosy. Goku Black przecież cały czas używa boskiej ki, więc jakim cudem miałby mieć złote włosy? Możesz to rozwinąć? Pozdrawiam serdecznie. Zagłębiwszy się w mangę, myślę, że znalazłem odpowiedź, która leży jak po prostu wół na talerzu. Wół na talerzu? Jeśli jecie stek, to wół leży na talerzu. Kilka kadrów na sam początek. Moment, w którym Vegeta korzysta z Blue, a Goku Black jest jeszcze w zwykłym Super Saiyanie. Black mówi, że nie jest w stanie jeszcze włączyć Blue, więc jest zmuszony do walki w zwykłym Super Saiyanie. Chwilę później, kiedy jesteśmy już, powiedzmy, w przedsionku włączenia Rose, Goku Black opowiada o tym, że na początku nie był w stanie włączać nawet zwykłego Super Saiyanina. Cóż, nawet nie wspominając o Blue. Musiałem się nauczyć, jak to jest robić hajs i mieć Przepraszam. Musiałem się nauczyć wydobywać pełen potencjał tego ciała. I teraz wydaje mi się, że kluczowa scena, w której Goku Black mówi słowa: im bardziej te uszkodzone komórki się regenerują, tym bardziej stają się moje do kontroli. Dusza boska i ciało Saiyanina coraz bardziej stają się jednym i tym samym. Więc te słowa nam sugerują jasno i wyraźnie, że Goku Black na początku nie był w stanie korzystać z pełnego potencjału ciała Goku. Więc mimo tego, że miał on duszę Boga, nie był w stanie zutylizować tego, korzystając z nie swojego śmiertelnego ciała. Więc on na początku nie był w stanie w ogóle się transformować. Kiedy zaczął coraz bardziej rozumieć ciało Goku, ciało, przypominam, śmiertelnika, to na początku był w stanie korzystać ze śmiertelnych transformacji. Ale potem, tak jak tutaj mówi, coraz bardziej był w stanie łączyć swoją duszę z ciałem Goku. Więc wtedy dopiero to, że Zamasu był Kaioshinem, mogło stanowić jakikolwiek czynnik. Więc dopiero w tamtym momencie ta boska ki mogła zostać wlana do tego ciała. Tak to przynajmniej rozumiem, bo jeśli, i tutaj wydaje mi się, że to też będzie zasadne, jeśli mielibyśmy założyć, że Goku Black od samego początku, będąc Kaioshinem, dysponował boską ki i był w ciele śmiertelnego Goku, to znaczy, że powinien mieć w sumie czerwone włosy na samym początku, nie? Albo powinien być w jakiejś tam swojej wersji Super Saiyanina Goda. Skoro Super Saiyanin God to jest bazowa forma z boską ki, no to Goku Black, będąc w bazowej formie i będąc Kaioshinem z boską ki, powinien w ogóle nigdy nie mieć czarnych włosów. No a jednak miał, dlatego że nie był w stanie tego połączyć na samym początku. Natka, siemka Adacho, pytanie do Goku. Mangowa wersja sagi Birusa ominęła moment z filmu, w którym Goku nieświadomie detransformuje się z Goda w zwykłego SSJ i wchłania boską ki. Ma to sens, biorąc pod uwagę, że w następnym filmie okazuje się, że połączenie boskiej ki i Super Saiyanina daje nam Blue. Czy uważasz, że Dragon Ball Super Beerus, podobnie jak manga, pominie tę potencjalną dziurę w fabule? Pozdrawiam. Zanim odpowiem na to pytanie, chcę tutaj wam zaserwować mądrość, którą dosłownie rzekł wygenerowany przez sztuczną inteligencję Konfucjusz. Naprawdę, kiedyś muszę zrobić specjalny odcinek, w którym będę odpowiadał na wasze pytania tylko tymi odpowiedziami utworzonymi przez AI. Chociaż są one gówniane, ale byłby to content. Uwaga! Pytanie do Koku jest pytaniem do Koku. Będę musiał pomyśleć. Pytanie do Koku jest pytaniem do Koku. Co by Natka sobie pomyślała, gdybym kliknął ten guzik, kliknął wyślij, Natka potem wchodzi na telefon, widzi powiadomienie, że odpisałem. Pytanie do Koku jest... No dobra, pora chyba dać unsuba. Wracając do pytania. Nie jestem fanem tej sceny. Ona trochę gryzie się mi w głowie z tym, co następuje później. Bo jeśli Goku wchłonął boską ki i użył Super Saiyanina, to czy nie powinien mieć Blue? Tak na chłopski rozum. A jeśli wchłonął boską ki, to dlaczego potem musiał znowu trenować na planecie Birusa i dlaczego Vegeta, nigdy nie wchłaniając boskiej ki, praktycznie w tym samym momencie osiągnął Blue? No bo tak to właśnie wyglądało, więc ta scena ma sens, jeśli uznamy, że to było tylko i wyłącznie tymczasowe wzmocnienie. Czyli to nie było tak, że Goku wchłonął te boską ki permanentnie, tylko ewentualnie jeszcze na chwilę był wzmocniony tym rytuałem i dlatego w zwykłym Super Saiyanie mógł walczyć z Birusem. Tylko pytanie, dlaczego w takim razie ten zwykły Super Saiyanin nie miał żadnych znamion
Super Saiyanina Blue? Skoro korzystał Goku dalej z boskiej ki, dlatego że to była mieszanka, Goku korzystał ze swojej śmiertelnej ki i ta boska ki stanowiła tylko wzmocnienie, w sensie, że ten Super Saiyanin był silniejszy, ale nie był czymś innym. Moim zdaniem zbyt duże zagmatwanie, mam nadzieję, że to zostanie pominięte i szczerze tak myślę, że to zostanie pominięte, więc nie będziemy mieli żadnego Super Saiyanina zwykłego, który nagle walczył z Beerusem, tylko po prostu będzie to God i potem to nie będzie God. Michał Matejewicz, Alkis, jak myślisz, jak rozwiążą kwestię Ultra Instynktu w anime? W anime Ultra Instynkt to jest bardziej limit breaker, po którego Goku sięga, gdy przebija swoje wewnętrzne ograniczenia, gdy w mandze ta forma wynika ze stanu mentalnego Goku i zachowania spokoju w obliczu zagrożenia. W anime Goku mógł wściekać się na Jirena i ruszyć na niego z pełną mocą, gdy w mandze takie działanie osłabiłoby precyzję Ultra Instynktu. Jak myślisz, jak połączył śmierć Merusa z limito-breakerową naturą tej formy w anime, szczególnie, że oficjalna strona DB napisała, że jest to sequel do anime z 18 roku, z 80 i on będzie odnośnikiem do sagi Galaktycznego Patrolu w anime, a nie sequel do jakiegoś przyszłego remake'u typu DBS Turniej Mocy. Dalsza część tego zdania to nie jest coś, co było na oficjalnej stronie Dragon Balla. Na oficjalnej stronie Dragon Balla jest faktycznie pierwsza część tego, co napisałeś, czyli niespodziewana zapowiedź nowej produkcji Dragon Ball Super The Galactic Patrol. To będzie historia, która będzie następować po sadze przetrwania wszechświatów z anime Dragon Ball Super, które miało miejsce, tam było emitowane od 2015 do 2018 roku. No i tutaj kilka słów dalej na temat tego właśnie arku Galaktycznego Więźnia, który też jest opisany i dalej Goku i Vegeta będą walczyć z Moro. Nie było napisane, że będzie ona odnośnikiem. Nie było też napisane, że remake Dragon Balla Super, który będzie polegał na mandze, nie będzie odnośnikiem. Dlaczego to nie było napisane? Dlaczego to było napisane w taki sposób? Bo obecnie jakby masz rację, że brzmi to tak, jakby projekt Dragon Ball Super Beerus, nawet gdyby został rozszerzony dalej, co nie zostało oficjalnie potwierdzone, więc jest to nadal niespodzianka, jakby nie patrzeć, to że my patrzymy na leakerów, którzy mówią, że tak, dalsze sagi też będą remakeowane albo remasterowane, to jakby nigdy nie padło, więc dalej czekamy na oficjalną zapowiedź, więc gdyby oni napisali to w taki sposób, że tak, to będzie kontynuacja Dragon Ball Super, ale nie tego, które było, tylko tego, który zobaczycie dopiero za rok czy dwa, którego my jeszcze nie zapowiedzieliśmy. No to trochę nie ma sensu, że mieliby tutaj uwzględnić remake, który jeszcze nie został zapowiedziany, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie Beerus został zapowiedziany, więc z oficjalnego punktu widzenia tylko i wyłącznie Beerus został zapowiedziany. Oczywiście są też przesłanki, jakieś mocne sugestie oficjalne, że miałoby to iść dalej, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której powstaje saga Moro i ona wygląda inaczej niż w mandze ze względu na to, że musi się dopasować do anime. Że na przykład Omen Goku i Ultra Instinct Goku w mandze musi być bardziej pasujący do anime ze względu na to, że przecież widzowie, którzy oglądali tamto anime, teraz będą oglądać sagę Moro i nie będą tego kojarzyć. I powiem to jeszcze raz. Masz rację odnośnie tego, że zostało to napisane w taki sposób na stronie, jakby to anime z 2015 roku było tym, na co będziemy patrzeć jako na ten prequel, no nie? Natomiast jeśli spojrzymy na to logicznie i może będziemy bazować na czymś, czego jeszcze do końca nie wiemy, ale trudno jest mi uwierzyć, że tak by nie było, no to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Beerus jest jedną jedyną serią, która odświeża Superkę, potem ewentualnie dostajemy Freezę jako odświeżenie też sagi, która wyglądała źle, a potem nawet jeśli dostajemy historię dalszą, czyli Szampę Zamasu Turniej Mocy, to wygląda dokładnie tak samo pod kątem fabularnym, więc mamy nową wersję Dragon Balla Super, a na stronie napisane jest, że mamy i tak patrzeć na tę starą. No nie do końca ma to sens, po prostu tak to jest napisane i tutaj bym raczej się nie czepiał słówek, chociaż może być tak, że nie będę miał racji. Może być tak, że to stare anime Dragon Ball Super będzie pierwowzorem, na który będziemy musieli patrzeć w kontekście sagi Moro, natomiast to po prostu ma za dużo sensu, żeby nie myśleć, że będziemy mieli wszystkie sagi po kolei, a potem saga Moro pojawi się następna, bo też był komentarz tyczący się tego pytania w zasadzie, czy mogłoby być tak, że Moro i remake będą trwać jednocześnie, że Moro nie będzie musiał czekać na koniec na przykład Turnieju Mocy, bo rozpocznie się jeszcze w 2027 roku i w międzyczasie sobie Turniej Mocy będzie na przykład remakeowany. No jest taka możliwość, ale jaki miałby to sens? Jaki miałby to sens rozbijać to w taki sposób, rozbijać uwagę widzów na dwa różne Dragon Ball Super, skoro dosłownie można byłoby chwilę poczekać i Moro rozpocząć bezpośrednio po Turnieju Mocy, co miałoby znacznie więcej sensu dla osób, które oglądałyby to w japońskiej telewizji. A nie, że oglądamy Turniej Mocy i na przykład Turniej Mocy jest w piątek, a Moro jest w sobotę i oglądamy Turniej Mocy, który jest przed Moro
w sobotę następnego dnia zaczynamy Moro i potem tydzień następny później wracamy do Turnieju Mocy, więc połączenie remake'u z Moro ma po prostu, jak to mówią po angielsku, all sense in the world. To ma cały sens na świecie. Jeśli tak nie będzie, uderzę się w pierś, ale póki co nie sądzę, żeby anime z 15 roku było jakimkolwiek wyznacznikiem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Akio Yoku mówił, że chcą to zrobić zgodnie ze skryptem Toriyamy. Więc saga Moro w anime, dlaczego miałaby też nie podążać za skryptem Toriyamy, skoro mamy już materiał źródłowy? Tak to widzę. Wędkarska zacina. Już pisałem, ale nie... Okej. Na litość mnie wziął, no dobra. Pytanie do Koku. Oglądałem oryginalnego DB z dziewczyną, ona nigdy nie miała nic wspólnego z DB i potem jak Kami chciał dobić Piccolo, pomimo że wiedział... Proszę o więcej przecinków. Wędkarska zacino. Pomimo że wiedział, że to zabije także jego, zapytała mnie, skoro stwierdził, że się poświęci, to czemu nie popełnił samo B? Albo poprosił kogoś, aby go zabił, żeby pozbyć się Piccolo. Stąd moje pytanie. Dlaczego Kami nie pojechał po linę i taboret z Castoramy i nie pozbył się Piccolo osobiście? Bo nie mógł. Nie mógł. W mandze jest też to wspomniane. Kiedy Goku był jeszcze malutki i kiedy trenował w pałacu Kamiego, Popo i Kami rozmawiali. Kami powiedział słowa, że nie ma na to ratunku, to jest nasiono, które zasiałem sam i teraz muszę wziąć za to odpowiedzialność. Jako że Bóg nie ma mocy, żeby siebie samego zniszczyć, czekałem na kogoś, takiego jak Goku, przez lata, żeby się pojawił. Więc nawet znalazłem informację, którą napisał Herms w 2004 roku. Wykopałem tę informację sprzed 20 dosłownie lat, kiedy Herms tutaj to napisał po japońsku i wytłumaczył, jakich słów konkretnie w oryginale użył Kami. Kami użył tutaj słów, że Bóg nie może siebie samego zabić. Ale słowo, które tam zostało użyte, to, że nie może, zostało użyte w taki sposób, że nie może tego zrobić ze względu na określone warunki. Nawet gdyby chciał to zrobić, albo nawet gdyby myślał, że musi to zrobić, że powinien to zrobić. Więc Bóg nie ma takiej możliwości. Więc nie mógł sam tego zrobić i jest to w jakiś sposób niemożliwe. Tyle, dlatego ktoś musiał inny to zrobić. Sojuchiro, pytanie do Koku. Cześć, ostatnio naszła mnie taka myśl na temat pieczęci w mieczu w Dragon Ballu Z. I w ogóle mi się to nie klei, że Beerus zapieczętował starszego seniora bogów w tym mieczu. W Dragon Ball Super Beerus, to nie chodzi o serię, Beerus nawet nie zwrócił uwagi na starszego seniora, że jest na wolności. Senior bogów nawet nie pisnął do niego ani słowa na ten temat. Co najważniejsze w tym pytaniu to to, że ani w anime, ani w mandze Beerus w ogóle nie użył techniki pieczęci na nikogo. Była okazja, mógł to zrobić na Zamasu, ale zamiast robił to za pomocą Hakai. Co z tego, że jest to gdzieś napisane, jak ani manga, ani anime tego nie potwierdzają. Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat, co o tym sądzisz. To jest nieprawda, co napisałeś na samym końcu, bo w anime jest wspomniane o tym, że Beerus był osobą, która zapieczętowała starszego Kaioshina. Natomiast to, co napisałeś na końcu w kontekście Zamasu, jaki miałoby sens? Beerus może albo się pozbyć problemu jednym prostym trikiem, albo może schować problem do pudełka i ryzykować, że kiedyś problem wyjdzie z tego pudełka. No gdybyśmy mieli na przykład Boga, który nie jest w stanie wykonywać Hakai, ale może kogoś pieczętować, tak jak na przykład Dai Kaioshin walczył z Moro i był w stanie go zapieczętować, a nie był w stanie go zniszczyć, więc był zmuszony go pieczętować, tak Beerus po prostu mógł zniszczyć Zamasu. Jeśli mamy problem, to go rozwiązujemy w najlepszy możliwy sposób, najbardziej efektywny. W przypadku Elder Kaioshina Beerus nie mógł go zniszczyć, bo wtedy sam by przestał istnieć, więc był zmuszony go zapieczętować. A odnośnie tego, że ani Beerus, ani stary Kaioshin nie rozmawiali ze sobą na ten temat, nie zareagowali w jakiś sposób, no... Reakcję starego Kaioshina widzieliśmy na początku sagi, kiedy on był przerażony, że Beerus się obudził, więc reakcję Kaioshina widzieliśmy. Reakcję Beerusa na starego Kaioshina nie widzieliśmy, ale tak na dobrą sprawę, w pierwszej sadze oni się nie widzieli, bo Beerus nie był na planecie Kaioshinów, więc on nie widział starego Kaioshina, a potem dopiero zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, że oni już są w swoim towarzystwie. Więc oni mogli tak na dobrą sprawę gdzieś na off-screenie się dogadać, może nie dogadać, no w sensie Beerus mógł go zobaczyć, mógł zareagować, ale teraz w sumie ma to w nosie, bo nie z nim ma powiązane życie, tylko z Shinem. Wtedy, 15 pokoleń temu, miał powiązane życie z nim. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której właśnie chciałem wspomnieć, czyli te wywiady Toriyamy. Jest wywiad z 2014 roku, czyli z okolic właśnie Battle of Gods, kiedy Toriyama powiedział na pytanie, jak stać się Kaioshinem. Nikt nie może stać się Kaioshinem, Kaioshini są rodzeni jako Kaioshini, jest ich trójka i pracują na zmiany. Kaioshini rodzą się w tej rzeczywistości Kaioshinów jak rośliny i jeśli nie ma żadnych wypadków, Kaioshin żyje około 75 000 lat. Zaraz do tego wrócę. No i tam dalej jest napisane odnośnie tego właśnie, że oni się spotykają co 1000 lat, żeby się tam dogadać, ale Kaioshin zdenerwował Beerusa, więc Beerus go zapieczętował. 75 000 lat.
No i teraz patrzcie. 75 000 lat Toriyama powiedział w wywiadzie, że i to w ogóle, że się rodzą tam w świecie i że nikt nie może stać się Kaioshinem, podczas kiedy widzieliśmy, że Zamasu trenował na Kaioshina, także to jest bullshit totalny, ale jeśli mielibyśmy wziąć 15 pokoleń, czyli 75 000, nawet razy 15, to mamy ponad 1 100 000 lat. Czyli wyglądałoby na to, że Elder Kaioshin był Kaioshinem 1 000 000 lat temu. Podczas kiedy 5 milionów lat temu Shin, nasz obecny, wtedy wschodni, teraz obecny Kaioshin, walczył z Bu. I to też jest w mandze. Tyle, jeśli chodzi o spójność w Dragon Ballu. Myślę, że to będzie najlepsza odpowiedź, natomiast uważam, że tak, no to mógł być Beerus, nie? To mógł być Beerus, tylko po prostu nie patrzymy na to, że 75 000, nie patrzymy na to, że jest dwóch, czy że Kaioshini się rodzą jako Kaioshini. To był akurat ten przykład miecza obosiecznego, który jest taką wypowiedzią Toriyamy, którą bym raczej gdzieś tam wrzucił, do szuflady bym zostawił, nie, zapomniałbym o niej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka. Możecie zostawić lajka. Powtórzę to jeszcze raz. Możecie zostawić ocenę, bo dużo osób mówi, że zapomina o tym, albo że robi to dopiero kiedy przypominam, także proszę Was o to, żebyście zostawiali oceny pod filmami, jeśli faktycznie macie taką ochotę. Dziękuję Wam za całą aktywność, za wszystkie komentarze, czekam na kolejne. Widzimy się w następnym odcinku, w zasadzie w ogóle się widzimy jutro, no bo jak dobrze wiecie, odcinki Koku to nie są jedyne odcinki, więc widzimy się jutro i cóż, życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Dziana!